Tu projekt Familoki 360. Ja nazywam się Kamil Iwanicki i chciałem Was zaprosić na spacer po kolonii Zandka w Zabrzu. To jest jedna z najciekawszych osiedli robotniczych na Górnym Śląsku. Tutaj w centrum Zabrza powstało ponad 40 domów robotniczych, takich jak widzicie obok mnie. Domy dosyć niezwykłe, które powstają od 1903 roku przez kolejne 20 lat. Gdy popatrzymy z tyłu dalej, tam ciągnie się jeszcze wzdłuż ulicy Krakusa kolejnych kilkadziesiąt domów. Te domy różnią się od siebie, ale one są bardzo spójne w tym swoim kształcie. Co jest ciekawe, tam mamy czerwoną cegłę, taką charakterystyczną dla tych familoków, ale także białe cegiełki, biały klinkier, mur pruski i te domy, one powstają dla hutników, którzy pracowali w zakładach Donnersmarcka oraz górników z kopalni Concordia. Te zakłady znajdowały się dosyć blisko. Oni mogli piechotą dojść do pracy, a tutaj w każdym z tych familoków pracownicy i rodziny te hutnicze i górnicze miały te swoje mieszkania. Jak takie mieszkania wyglądały? W każdym była kuchnia i 2 pokoje, sypialnia i salon. I co jest też ciekawe, że w każdym z takich familoków było około 12 mieszkań. Te mieszkania oczywiście różniły się wielkością, ale mniej więcej miały około 50 metrów. Tutaj między tymi domami dawniej znajdowały się ogródki. Ta zieleń była czymś takim najważniejszym. Tutaj jak spojrzymy, to widzimy, że jest jeszcze takie ślady tych dawnych ogródków, ale taki co dominuje do dzisiaj, to są te platany. Widzicie zresztą, że te platany dzisiaj w grudniu są one już bez liści, ta zieleń nie jest aż tak widoczna, ale kiedy przyjedziemy tutaj latem, możemy zobaczyć, jak bardzo zielona jest to oaza w centrum Zabrza i jak bardzo niezwykłe było to miejsce, bo mimo tego, że było to wybudowane w otoczeniu przemysłowym, industrialnym, to tutaj jednak zakryta była to taka wyspa zielenią. No i każdy w tym swoim ogródku sadził warzywa, owoce, ale także mieszkańcy spędzali wolny czas. Oni tutaj spotykali się na klachy, czyli plotki, rozmawiali, dzieci bawiły się na podwórkach. Dzisiaj, kiedy jesteśmy na Zandce, musimy popatrzeć, że jednak to miejsce zmieniło się diametralnie i te dawne podwórka, one już wyglądają zupełnie inaczej. Zostały przejęte przez garaże, miejsca parkingowe, a także ta społeczność, która kiedyś żyła bardzo ze sobą zjednoczona, dzisiaj już tak naprawdę nie istnieje, bo ta huta Donnersmarcka, która po wojnie była hutą Zabrze, przestała funkcjonować na taką skalę. Kiedy w swoim szczycie przed I wojną zatrudniała 7 000 osób, to Zandka była jednym z tych kilku miejsc, gdzie mieszkali właśnie ci hutnicy z huty Donnersmarcka. Ale co jest też ciekawe, że no właśnie, to nie były jedynie domy, to były także przedszkola, szkoły, były sklepy. Tutaj oferowali pełną taką ofertę świadczeń społecznych i socjalnych dla tych mieszkańców, o czym jeszcze powiemy później w innym miejscu, przy Teatrze Nowym, który kiedyś służył jako taki budynek kasyna. Gdy spacerujemy ulicą Krakusa, to w pewnym miejscu widzimy takie rozróżnienie, że te domy stają się trochę większe, bardziej takie majestetyczne i te domy, które zaraz będziemy widzieli na początku ulicy, a szczególnie przy skrzyżowaniu z ulicą Stalmacha, to były domy urzędnicze, bo na terenie Zandki, na terenie właśnie tej kolonii Zandka powstały zarówno domy dla robotników, dla tych hutników, górników, jak i urzędników. Co też warto wspomnieć, skąd wzięła się nazwa kolonii Zandka. Zandka z niemieckiego od Zandkolonie, czyli kolonia piaskowa. No i właśnie teraz później potocznie nazywana przez lokalnych mieszkańców Zandką. No i do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje. Kiedy wjeżdżamy tutaj w tą okolicę, znaki przypominają o tym, że jesteśmy właśnie na Zandce.
Co jest też warte wspomnienia, kiedy staniemy przy tych budynkach, już tutaj na przykład pod numerem 6, widzimy kulę. Widzimy kulę z końca wojny, końca II wojny światowej, kiedy w styczniu 1945 roku sowieccy żołnierze przechodzą przez Górny Śląsk. Oni przechodzą tutaj i jest to bardzo trudny okres. Jest to okres, kiedy odbija się on na życiorysach wielu rodzin, kiedy te ślady zostają nie tylko właśnie na ścianach, tak jak tutaj na Krakusa, ale także możemy je zobaczyć w opowieściach wielu rodzin. Kiedy słyszymy o licznych gwałtach, morderstwach, kiedy słyszymy o tym, że te dramaty ludzkich rodzin odcisnęły się na kolejnych pokoleniach. Opowieści, które krążyły także w Zandce o kobietach, które chowały się w piwnicach, chowały się na cmentarzu żydowskim, który znajduje się przy ulicy Cmentarnej. Ludzie próbowali się ratować przed tą agresją żołnierzy sowieckich, którzy tutaj przechodzili, niszcząc Zabrze, które było jednym z tych pierwszych miast po niemieckiej stronie Górnego Śląska. Silnie, tak jak Gliwice czy Bytom, zostały zniszczone, wiele budynków zostało spalonych. Tutaj na Zandce spłonął dawny kościół Świętego Ducha. Dzisiaj ten kościół już stoi w nowej formie, ale wówczas został spalony i także kilka budynków, które już dzisiaj niestety nie istnieją. Kiedy spacerujemy po Zandce, możemy zobaczyć tutaj wpływ kilku ciekawych architektów. Arnolda Hartmana, który on zaprojektował właśnie te domy robotnicze, ale także Zillmanów, słynnych twórców Nikiszowca i Giszowca. To oni także zaprojektowali te budynki urzędnicze, które tutaj właśnie widzimy na ulicy Krakusa. Są to budynki już z czasów po I wojnie światowej powstałe. I co też warto zobaczyć, kiedy tutaj spacerujemy, to te najciekawsze budynki urzędnicze i dyrektorskie przy ulicy Stalmacha, do których właśnie zmierzamy. Zmierzamy właśnie do miejsca, które kiedyś było taką symbolem tego bogactwa Zandki, do domu dyrektorskiego, w sumie 2 domów dyrektorskich. Jeden wciąż jest zamieszkały, drugi niestety jest dzisiaj już opuszczony. Jest to jeden z 4 tak naprawdę budynków na Zandce, które jest to smutne, że one stoją zaniedbane i opuszczone, a mogłyby być tym symbolem tego industrialnego bogactwa Zabrza, bo kiedy popatrzymy na te budynki, widzimy, jak bardzo dopracowane były one w każdym calu, jak bardzo oferowali oni te luksusowe swoją ofertę dla tych dyrektorów. Kiedy widzimy w tym budynku właśnie tutaj na rogu Stalmacha i Krakusa, mamy dzisiaj już zabite okna, ale kiedyś możemy sobie wyobrazić, że na jednym piętrze mieszkał jeden dyrektor, na drugim mieli oni ogrzewaną wodę w łazience, mieli liczne pokoje, gabinety, salony. Co też jest ciekawe, że służba miała osobną klatkę schodową, gdzie także służba mieszkała na poddaszu, tam znajdowała się pralnia i te miejsca, te 2 domy, które właśnie widzimy tutaj, właśnie przede mną oraz obok, to były domy dyrektorskie, które dzisiaj niestety stoją opuszczone. Te budynki pochodzą z początku XX wieku. Ja kiedyś słyszałem historię o tym, że tu podobno straszy, ale mam nadzieję, że kiedyś wkrótce ten budynek zyska drugie życie. Te dawne zielone okiennice przypominają o tych tradycjach hutniczych, o tej tradycji zielonych okien w domach hutniczych, które kiedyś malowano. Warto też, spacerując ulicą Stalmacha, zobaczyć budynek przedszkola, który dzisiaj służy jako biuro Straży Miejskiej, a także w pobliżu, tuż obok tych budynków administracyjnych, powstała straż pożarna.
Tutaj widzimy już wieżę budynku Straży Pożarnej, który powstał w tym samym stylu. Ten mur pruski, to zdobnictwo, które jest tutaj tak bardzo charakterystyczne. No i właśnie to jest ciekawe, że miasto jeszcze zanim powstało miało już swoją straż pożarną. Ta straż pożarna powstała dla huty, ale huta, wspierając rozwój miejscowości, oferowała także swoją pomoc strażaków, no właśnie dla całej miejscowości, całego Zabrza, a później Hindenburga. No i dzisiaj ten budynek dawnej Straży Miejskiej, jest to miejska straż pożarna, to jest budynek Straży Pożarnej, jest wyremontowany niedawno i wciąż służy mieszkańcom Zabrza. Na Zandce w latach 20. powstał eksperyment budowlany. Przy ulicy Cmentarnej postawiono stalok. Budynek dosyć ciekawy, bo jest jeden z 5 takich stalowych domów w Zabrzu. Pozostałe 4 stoją na Rokitnicy, ale ten tutaj był pierwszy i on dzisiaj wciąż widać na tej fasadzie ten jego funkcję, to jak on powstał. Co jest ciekawe, on powstał w zaledwie 26 dni. 16 robotników było potrzebnych do postawienia domu. Miał on być odpowiedzią na problemy na rynku budowlanym, na ten brak mieszkań na Górnym Śląsku, kiedy wiele osób poszukiwało miejsca właśnie swojego domu w Zabrzu, Gliwicach. No i Huta Donnersmarcka stworzyła taki cały katalog kilkunastu domów do wyboru, które można było wybrać. Tutaj mamy jeden z tych typów domów, który widzimy. Jest to dom, który właśnie wciąż ten jego kształt jest takim odwzorowaniem tego, jak on miał wyglądać, ale jak wyglądała budowa. Była ona w 3 etapach. Najpierw powstały normalne fundamenty, które wciąż tutaj widzimy, te ceglane. Potem postawiono 4 metalowe ściany z 8 częściami i wyciętymi już dziurami na okna i drzwi. Te stalowe części, one postawiono bardzo szybko. Jak oglądamy na zdjęciach archiwalnych, to możemy zobaczyć, że ta praca szła im bardzo szybko i też była reklamowana jako taki właśnie coś nowoczesnego, coś, co jest odpowiednie na te współczesne czasy. I później postawiono dach. I ten dom był taką wizytówką Huty Donnersmarck. Kilka miesięcy później także postawiono właśnie te kolejne domy w Rokitnicy, które tam, one już są pomalowane na biało, przypominają pozostałe fytloki właśnie z Rokitnicy i nie wyglądają tak bardzo charakterystycznie jak ten dom właśnie na Zandce. Co jest też warte wspomnienia, że krążą tutaj legendy. Krążą legendy o tym, że podobno pioruny strzelają do tego domu, że komórki nie działają, ale są to tak naprawdę tylko takie miejskie legendy, które nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą. Dzisiaj wciąż jest to budynek zamieszkały, a w środku znajdowało się tam 4 mieszkania, które no dzisiaj wciąż są zamieszkane przez już kolejne rodziny. A ta Huta Donnersmarcka, to jest ciekawe też, że ona wybudowała nie tylko właśnie te stalowe domy, ale także była twórcą m.in. hali peronowej we Wrocławiu, czy wieży górnośląskiej, która powstała na początku XX wieku w Poznaniu. No dzisiaj ona już nie istnieje w takim okrojonym kształcie, a ona powstała na wystawę tego niemieckiego wschodu właśnie wtedy przed I wojną światową. Spacerując po Zandce z nami możecie odkrywać te różne tajemnice Zandki. My tylko dzisiaj pokazujemy Wam taką namiastkę tej historii i tradycji. Tak jak na przykład widzimy ten budynek szkoły, która powstała także dla dzieci robotników, gdzie uczył się m.in. Janosz. Widzimy te domy Zandki robotnicze, hutnicze. My chcemy Wam pokazać, zaciekawić, wykorzystując tą metodę VR-u i kamery 360, aby pokazać jak najlepiej właśnie to piękno tego miejsca, które jest często
właśnie omijane i niezauważane. Zandka jest jednym z najpiękniejszych osiedli robotniczych, mimo tego, że od wielu lat jest zaniedbana i od wielu lat po prostu niszczeje, a warto pokazać i zacząć dbać o to miejsce, o ten skarb w centrum Zabrza. Ja dziękuję bardzo, bardzo Wam za uwagę, no i do zobaczenia na kolejnych Familokach.